Cześć dziewczyny, w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak wykonać makijaż wieczorowy, karnawałowy typu Cat Crease. Ten, który widzicie już na mnie, więc jeżeli Wam się podoba, chcecie zobaczyć, jak stworzyłam go krok po kroku, to oglądajcie dalej. Główną rolę w tym makijażu będzie grało oko, więc podstawę twarzy zrobiłam sobie już wcześniej w taki sam sposób jak zwykle, żeby nie przedłużać tego filmu, i od razu przechodzę do makijażu oka. Zaczynam od brązowej kredki Lux, którą zaznaczam całą linię rzęs, skupiając się na zewnętrznym kąciku, który tworzy tak jakby grubszy. Pogrubiam tą kreskę w zewnętrznym kąciku. I póki ta kredka jeszcze nie zastygła, z drugiej strony mam gąbeczkę i rozcieram dokładnie granicę. Od razu wyciągam tutaj taki delikatny ogonek, żeby ustalić kształt całego cieniowania. I kiedy kreska jest już roztarta, pogłębiam intensywność kredki przy samej linii rzęs, żeby przy samej linii rzęs było najciemniej. Jeszcze raz delikatnie rozcieram, żeby wtopić w to, co dzieje się troszeczkę wyżej. Na tym etapie sięgam po najciemniejszy cień z palety Berry Love. Jest to taki przepiękny, powiedzmy fioletowy, zgaszony odcień pomiędzy fioletem a brązem. Nie jest to taki typowy, intensywny fiolet, więc nawet jeżeli lubicie naturalne odcienie w makijażu, to ten Wam się spodoba. I cieniuję nim zewnętrzny kącik, żeby jak najmocniej go przyciemnić. Nakładam tego cienia dość sporo. I delikatnie tym samym pędzlem wchodzę tym cieniem w załamanie powieki. Zmieniam pędzelek na bardziej precyzyjny, nakładam ten sam cień i wzmacniam intensywność w samym zewnętrznym kąciku, żeby tutaj było najciemniej. Poprzedni pędzel był dość miękki, więc on dawał mi również większy efekt na oku. Natomiast teraz biorę pędzel z twardszym włosiem, który daje mi większe krycie. Teraz górną granicę cieniowania muszę rozetrzeć, delikatnie to uspokoić, więc sięgam po kolejną paletę. Mamy tutaj matowe brązy, biorę brąz numer 2 i delikatnie rozcieniowuję wszystko w górę, żeby uzyskać efekt przydymionego oka. Poprzez rozcieranie cień w zewnętrznym kąciku delikatnie zszedł, więc wracam do tego fioletu numer 4. I dodaję go tam, gdzie chcę, żeby było ciemniej. Nie wchodzę już z tym cieniem powyżej, ponieważ tu już jest ładnie wszystko rozcieniowane, więc staram się zostać poniżej załamania. I teraz czas na stworzenie charakterystycznego dla makijażu Cat Crease odcięcia na powiece górnej, odcięcia powieki ruchomej od załamania powieki. I to zrobię za pomocą odrobiny korektora w kompakcie, który nakładam na płaski pędzelek i tworzę nim odcięcie na powiece ruchomej od załamania, żeby ta linia odcięcia była ostra. Gdybyście chciały zrobić ten makijaż tylko i wyłącznie za pomocą cieni, ta linia odcięcia nie byłaby tak ostra, tak mocno widoczna jak za pomocą właśnie korektora, więc polecam Wam do tego typu makijaży pobawienie się z korektorem, bo efekt jest naprawdę o wiele ładniejszy. Na razie mam coś takiego i teraz muszę to pokryć cielistym cieniem, żeby utrwalić korektor. Więc wracam do palety Berry Love i tutaj cień numer 1 jest takim przepięknym, jasnym, cielistym odcieniem, który jest delikatnie błyszczący, więc fajnie się tu sprawdzi. Nakładam większą ilość, ponieważ zaraz będę sobie to wtapiać w całą resztę.
Teraz zostało mi u góry dopracowanie wszystkiego w jedną całość, więc najpierw sięgnę po kuleczkowy mały pędzelek i cień numer 4, ten fioletowy, który nakładam w małej ilości, żeby nie przesadzić. I odrobinkę przyciemniam nim samo załamanie, żeby było jeszcze ostrzejsze, żeby to odcięcie było bardziej widoczne. I teraz sięgam po cień numer 3 z tej samej palety. To jest taki jasny, połyskujący brąz, który nałożę pomiędzy tym fioletem w zewnętrznym kąciku, a tym jasnym wewnętrznym kącikiem, żeby coś tutaj połyskiwało i żeby te wszystkie odcienie ładnie w siebie przeniknęły. Teraz linię wodną maluję na brązowo kredką z serii Lux, która była moją podstawą przy linii rzęs. Delikatnie rozcieram kredkę pomiędzy rzęsy, żeby nie było żadnych brzydkich, widocznych luk. I powiekę dolną zaczynam od przyciemniania fioletem. Nakładam go w zewnętrznym kąciku. Oczywiście pamiętam, żeby dobrze połączyć go z tym, co dzieje się u góry. Dochodzę tym przyciemnieniem mniej więcej do połowy długości powieki dolnej. A całą resztę zaznaczam cieniem numer 3, czyli tym jasnym, połyskującym brązem, żeby wszystko pasowało do tego, co dzieje się u góry. Zacieram cienie na granicy i wyciągam to cieniowanie dość nisko, ponieważ chcę uzyskać efekt przydymionego oka. Nie bójcie się z cieniowaniem wychodzić nisko, ponieważ to optycznie bardzo mocno powiększa oko, więc bardzo ładnie to też wygląda. I na sam koniec jeszcze raz wracam do fioletu, żeby troszeczkę mocniej podrasować to załamanie, to nasze cut crease, które gra tutaj główną rolę w makijażu. Przyciemniam jeszcze miejsca, które chcę, żeby były jak najciemniejsze. I jeszcze raz delikatnie rozcieram górną granicę cieniowania, żeby nic tutaj nie było ostrego. Teraz tuszuję rzęsy czarnym tuszem Wide Awake. Jeszcze na koniec biorę odrobinę bronzera z Duo do konturowania Peach Contour. Uwielbiam nakładać go w makijażu ponad załamanie powieki. To sprawia, że makijaż delikatnie się ociepla i ładniej wtapia się w skórę. I to przejście kolorów wygląda po prostu o wiele ładniej. Uwielbiam robić ten trik. Różnica jest bardzo mała, ale w całości robi swoją robotę. Na dół również odrobinę. Na usta nakładam szminkę odżywczą w kolorze Perfect Pink. Makijaż jest skończony, mam nadzieję, że przyda Wam się na karnawałowe imprezy, ale wydaje mi się też, że będzie świetną opcją na studniówkę. Jeżeli nigdy nie malowałyście się w taki sposób, nie miałyście na sobie wieczorowego makijażu, a chcecie coś mocniejszego, to ten makijaż jest mocny, ale nie przerysowany, więc wydaje mi się, że będzie fajnym pierwszym makijażem na studniówkę właśnie. Więc tak, mam nadzieję, że film się podobał, że Wam się przyda i dziękuję za oglądanie. Do następnego filmu, trzymajcie się. Buziaki, pa pa!